Witajcie drodzy widzowie na kolejnym odcinku, specjalnym odcinku Halloween Special na kanale Polish Paranormal TV. Na dzisiejszym odcinku znajduję się w tym samym budynku, lecz można powiedzieć w innym sektorze budynku, w którym uchwyciłem tajemnicze orby, cienie, czy też postacie wychodzące z lustra na SLS kamera. Więc jest to niezwykle aktywny budynek. Co zarejestruję dokładnie w tym sektorze? To zobaczycie na tym odcinku, ale co niezwykle istotne, użyję tabliczki Ouija. Ale nie sam oczywiście, użyję to z osobą, której ufam, z osobą, którą bardzo dobrze znam i co najważniejsze, żaden z nas nie ściągnie na siebie attachmentu. Więc wybór osoby, której ufacie, jest niezwykle istotny do tego typu sesji. Oczywiście nadmieniam, oglądajcie ten odcinek uważnie, minuta po minucie, bo to, co się tu wydarzy najprawdopodobniej, to wszystko będzie można potem łatwo połączyć, jakieś fakty, głosy, czy też aktywność na tabliczce i będziecie mogli wyciągnąć jakieś konkretne wnioski i podzielić się z tym w komentarzu. Przed całą sesją przeskanuję jeszcze te pomieszczenia SLS-em, uruchomię jeszcze Ghostboxa przed samą sesją, a kiedy już dojdzie do sesji, będzie też odpalone SB7 i będą rozstawione rempody. Więc jestem ciekaw efektów dzisiejszej nocy. Oczywiście na wstępie, jeżeli doceniacie moją pracę, możecie zostawić łapeczkę w górę pod tym odcinkiem. No i oczywiście komentarz już po udanym, myślę, seansie. Nie ukrywam, obawiam się. Jest to tabliczka. Sesja z tabliczką Ouija jest niezwykle niebezpieczna. Zazwyczaj rozmawiamy z czymś złym, z czymś, co chce nam zrobić krzywdę. Więc muszę się mieć na baczności również z tą drugą osobą. Zaczynamy Halloween Special. Dobra, właśnie już włączyłem SLS-ika. Będziecie mieli zrzut jakby bezpośrednio na ekran i zobaczymy, czy będą jakieś postacie. Nadmieniam, teraz jestem w całkowitych ciemnościach, a światło, które widzicie, jest światłem podczerwonym, czyli którego nie widzi nasze oko. To, co widzicie, to jest jakby właśnie obraz wygenerowany przez kamerę i też przy pomocy tutaj rozświetla mi ta dioda. Czym jest SLS? To właśnie dzięki tej strukturze laserów wbudowanych w to urządzenie możemy wyłapać humanoidalne kształty w otoczeniu. Czy takie złapiemy? Sprawdźmy. Dobra. Ja tu co jakiś czas sobie będę świecił, żeby nie wpaść na nic. Dobra, interesuje mnie pomieszczenie, gdzie będę robił na pewno sesję. Przy tych drzwiach. Zje mi postać przy drzwiach. Co dziwne. Jest na pewno... I nie ma, zniknęła. Bardzo dziwne mapowanie. Zmieniam, tutaj jest ulepszona ta wersja, więc... Nie ma teraz nic. Coś stało przy drzwiach. Możesz się pojawić jeszcze raz przy tych drzwiach? Halo? Pojawisz się? Chodzę do kuchni. Jest ktoś w tej kuchni? Halo, halo? Pojawisz się przy tych drzwiach? Wow! What the fuck? Co to było? Wow, mamy postać jakąś.
Zaraz przy stole. Co ona robi? Co ona robi? What the hell? Co to było? Gdzie ona była? Zaraz przy stole. I zniknęła. Czyli coś tutaj mapowało przy drzwiach. Teraz tu. Pokaż się jeszcze raz. Halo? Zarejestrowałem postać przy tych dokładnie drzwiach, a potem dokładnie w kuchni. Czyli jakby widziała, że ją zauważyłem, albo zauważyła te lasery i tam się delikatnie przemieściła. Bardzo ciekawe. Dokładnie, po chwili mapowania istota, ten duch, nie wiemy, zniknął. Co to było zaś? Coś tu było. Coś tu było i zniknęło. No jakby wyciągnął nogę i zwiał. Widocznie te istoty muszą to widzieć. Widzieć tą siatkę. No tutaj coś było. Znów nic. Zmapowałem trzecią postać w tamtym pomieszczeniu. Dziwnie wysunęła nogę i zniknęła. Znów. Jakby dokładnie, jakby widziała to, ten mój gest, że nagle, o, widzi mnie i znika, nie? Bardzo, bardzo ciekawe. Jest tam kto? Wow. Jakaś postać przy ścianie. Przy tej półce. Co ona robi? What? Czemu ona się pojawiła i zniknęła w tej szafce? Widzieliście to? What the hell? Podniosła rękę, a potem jakby... Co ona mi chciała coś pokazać? Jesus, to było tu. Możesz stanąć jeszcze? Wow, dziwne czary. Możesz się pojawić jeszcze raz? Chcesz mi coś pokazać? Pokaż się. Nie zobaczcie nic. To nie jest jakieś fałszywe mapowanie, bo tutaj wykluczone jest coś takiego. No i nic. Normalnie jakby się pojawił tu i zniknął w szafce, nie? Bardzo dziwne. Nie widziałem jeszcze czegoś takiego. Tak jakby mi chciał wskazać coś. Tak to wyglądało. Okej, jestem już po skanowaniu SLS-em. Udało mi się zmapować z 4 kształty, myślę, bardzo tajemnicze. Zauważcie, że w kółko latam i skanuję te same obiekty. I po prostu te postacie się pojawiają nagle i nagle znikały. Nie było ich wcześniej. To nie było powtarzalne przede wszystkim, co wyklucza fałszywe mapowanie. Coś tu się kręci, to jest bez wątpienia. Ja myślę, że czas odpalić Ghost Boxa w miejscu, gdzie będzie też za niedługo tabliczka Ouija. I pytanie, czy pojawią się jakieś głosy. No, jestem tego ciekaw. Nadmieniam, podczas sesji z Ouija będzie odpalone też normalnie w zwykłym trybie SB7. No i oczywiście będę też jakby
stara się łapać jakieś skoki pola elektromagnetycznego. Więc skoro wiemy, że coś tu jest, obserwuje mnie i reaguje na to, że się zbliżam, pytanie, czy będzie skłonne do rozmowy. Dobra, właśnie rozkładam Ghostboxa. Jest to urządzenie, które delikatnie wycisza efekt jakby skanowania SB7. A czym jest SB7? No SB7 właśnie polega na szybkim skanowaniu fal radiowych, a duchy poprzez różne częstotliwości tych fal radiowych potrafią z nami się komunikować. No i zobaczymy, czy będą jakieś odpowiedzi w miejscu, gdzie za niedługo będzie Ouija, czyli otworzy tu jakiś już wstępnie jakiś portal. Jestem niezwykle ciekawy. Halo? What the? Halo? Jeżeli mnie słyszysz, powiedz głośno i wyraźnie tak. To jest bardzo dziwne. Słyszałem co najmniej 2 razy krzyk jakiejś kobiety. Tu się nie przebija. To jest przerażające. Kobieto, słyszysz mnie? Dlaczego krzyczysz? Jest tam? What? Co tu robicie? Nadmieniam, to urządzenie pozwala wyłapać więcej głosów, lecz mniej rozumiemy. Słychać tu mężczyznę, słychać jakąś kobietę. Tego nie złapiemy w normalnym trybie SB7. Czy mnie słyszycie? Jak masz na imię? Jak masz na imię? Słyszę jakieś dziwne dźwięki, nie wiem co to jest. Stukasz? Kobieto, czy grozi tobie coś? Uciekasz przed czymś? Czy wiecie, że jesteście w zaświatach? Cisza. Przechodzę na tryb AM. Czy słyszy mnie ktoś? Na AM też tą kobietę słychać. Wow!
Wow! Było chodź tu, a potem idę. Halo, słyszy mnie ktoś? What? Słuchajcie, to jest nienormalne. Słyszę teraz na AM-ie, nadmieniam, jest to inne pasmo częstotliwości niż FM, znane nam na przykład z takich normalnych stacji radiowych. Słuchajcie, ja tu słyszę jakiegoś mężczyznę i kobietę. To kobietę słychać cały czas podczas paru sweepów. To jest nienormalne. Kobieto, czy słyszysz mnie? Halo! Wow. What the f***? Coś uderzyło. Już się cała podłoga zatrzęsła. Jesus. Chwilka. Nie wiem, czy coś to było na dole, ale no rypło porządnie. Albo ktoś musiał... Jestem sam na tym piętrze, miałem całe piętro, jest puste. Ludzie są gdzieś tam niżej. Albo ktoś trzasnął, nie wiem co zrobił, ale ja to poczułem aż tutaj. To nie wiem co tam się musiało stać i akurat taki przypadek, że nie wiem, cała podłoga się zatrzęsła. Czy chce ktoś ze mną porozmawiać? Zapraszam! Jak masz na imię? No jest dziwne wrażenie, słuchajcie, jakby ktoś tu chodził. Nie wiem. Ilu was jest? 7? Dobra, ja chwilę wracam jeszcze na FM, czyli jakby tą standardową częstotliwość, zakres tych częstotliwości. Teraz mogę stwierdzić, że na pewno jest to jakaś kobieta i mężczyzna. Gadają między sobą cały czas. Oczywiście na materiale, to co podczas montażu tutaj włapałem, dodałem właśnie podczas tej sesji. Jeżeli wy coś włapaliście, proszę podzielcie się tym w komentarzu. Naprawdę słyszę tu głosy na 2 pasmach częstotliwości, przebija się krzycząca kobieta. Nie wiemy co się dzieje. Słyszę jakieś dziwne też dźwięki, uderzenia. Coś się kroi. Jeszcze przeciągnę kawałek tą sesję, słuchajcie, i niebawem dzwonię po właśnie wsparcie, można powiedzieć, do sesji z tabliczką Ouija i
No i będziemy zaraz działać. Na razie jeszcze bardziej rozkręćmy tą energię. Zwracam na FM. Czy wiesz, co to tabliczka Ouija? Strach? Co to tabliczka Ouija? Oh my God. Czy grozi mi niebezpieczeństwo? Czy wiecie, co to tabliczka Ouija? Czy ktoś ze mną porozmawia na niej dzisiaj? Dobra. Słuchajcie, to by było na tyle, jeżeli chodzi o tą sesję. Więc jeszcze podczas może tablicy coś się będzie działo. Jestem po sesji na Ghostboxie. Mogę wam powiedzieć, że głosy były niezwykle ciekawe, niezwykle głośne, ale nie potrafiłem wyłapać w czasie rzeczywistym, co mówiły, więc trzeba będzie to odsłuchać. Na pewno tutaj coś ta kobieta mnie intryguje. Miejmy nadzieję, że słyszeli mnie i są chętni do rozmowy, więc no słuchajcie, nie pozostało mi nic innego jak właśnie zadzwonić i za chwilę, dosłownie za chwilę będzie tu już rozłożona tablica i miejmy nadzieję, że wszystko przebiegnie bezpiecznie, skończy się bezpiecznie. Nie próbujcie takich rzeczy na własną rękę, jest to niezwykle niebezpieczne, nawet dla takiego wyjadacza jak ja, nawet dla wyjadaczy światowych. Sesja z tabliczką jest niebezpieczna, a ja jeszcze łączę to z SB7, więc do zobaczenia za chwilę. Przychodzimy do was z szacunkiem. Czy możesz się skomunikować dzisiejszej nocy ze mną? Czy jesteś tutaj? Na razie wskazówka się nie porusza, lecz no jest dziwne uczucie na niej, jakby trzymać te palce, jakby jakaś siła się przebijała. Dziwne uczucie. Kto zwariował? Ja zwariowałem? Siła? Kto chce przejść? Prawo? W prawo? Dobrze? Wow. Słyszymy jakieś dziwne uderzenia.
Jesteśmy. Przedstawisz się? Mężczyzno. Chcę uzyskać odpowiedź. Co jest? Ja nic nie pchałem. Wskazówka się dziwnie zaczęła ruszać. Ruszasz, ty ruszasz. Pchasz to. Nie pchasz tego? Ja też nie. Słuchajcie, pomimo, że sobie ufamy, to jakby, nie wiem, staram się to delikatnie trzymać, ale to się samo porusza. Mam naprawdę delikatnie te dłonie, prawie że już jakby mam poza wskaźnikiem. Co jest grane, ty? To jest jakieś surrealistyczne. Naprawdę delikatnie trzymam te dłonie. Jesteś w pełni poważna? O! Co to jest za litera? Q? Nie wiem. Widzisz, co to za litera? U? U. Słuchajcie, to nie jest tak jak w filmach. Pierwszy raz mam jakieś ruchy na wskazówce. Używam tabliczki drugi raz. I to nie jest tak, że to płynnie idzie. To tak jakby bardzo powoli przemieściło się to na literę U. Na literę U. Nie wiem, staramy się naprawdę delikatnie to trzymać. I aż nie wierzę. Co dalej będzie? Co dalej po U? Przekaż nam dalej, co chcesz. Mamy literę U. Ty już żartujesz sobie teraz. Słuchajcie, aż nie wiem, to jest nienormalne. Druga osoba patrzy na drugą i po prostu nie, no to jest nienormalne. To jest nienormalne. Co? O! U co? Stanęło między literami A a B. Co jest grane? To się porusza coraz gwałtowniej. What the hell? Co? What? Co? Nie, to jest nienormalne. Ja ledwo to trzymam, słuchajcie, to jest... Ja nie wiem, o co tu chodzi. A, B, C, U, B... Kurde, nie wiem. Zatrzymało się znów. U. To jest K? U, K. Tu mamy U, K. Nie wiem, cokolwiek to znaczy. Ta wskazówka się sama rusza. To jest po prostu... Wiecie. Ty tym nie ruszasz. Osoba, z którą to prowadzę, chce zachować anonimowość. Cały czas kiwa, że to nie ona. Ja mówię, no ty sobie jaja chyba robisz. No bo ja wiem, że to nie ja, tak? Słuchajcie, pomimo, że ufamy sobie w 100%, to wydarzenie powoduje, że przestajesz ufać w 100%. To jest dziwne, to jest totalnie dziwne. Co dalej? Możesz wskazać
jakąś liczbę lub następną literę. Mamy U. Jesteś tutaj jeszcze? Jesus. Kilka sobie porozmawialiśmy. Tak naprawdę to ja z osób zmaniłem w sensie takim, że przestałem ufać. Bo tutaj druga strona w pełni mi ufała, że to nie ja, więc... Słuchajcie, w takich sytuacjach naprawdę to jest nienormalne. Jesteś tu jeszcze? Powiedz nam, czy jesteś z tego świata? Tak albo nie. Yes albo no. Jesus. Nie wiem, czy chcę więcej, bez kitu. Powiem wam, że ja w ogóle się nie spodziewałem, że ta wskazówka się poruszy. Szczerze, zawsze patrzyłem na to tak... Latarka? Co jest tą latarką? Muszę się opanować. Muszę się otworzyć. Czy jesteś z tego świata? Odpowiedz. Ruszyło się? Nie? Dziwne, kiedy podnoszę głowę do góry, mam wrażenie, że ta wskazówka się rusza. To jest bardzo dziwne uczucie. Bez kitu. Wow, ale ty mówisz, że ona się nie rusza? Teraz się ruszyła? Nic się ona nie rusza? Podnieś głowę do góry i poczuj to samo. To jest dziwne. Czujesz to samo? Że ona się rusza? Nie? Ale dziwne. Czuć energię na tej wskazówce. Czuć. Czuć, słuchajcie, energię. Jakby coś próbował teraz tą wskazówką ruszać. Coś widziałaś? Co jest? Co jest? To jest ten etap straszenia. Dobra, słyszymy coś. Próbuję nas wystraszyć. Daj nam kolejną literę. Przejdź! Ujawnij się. Jesus! Wow, jak słuchajcie, to ledwo trzymam, jak to... Co? Tak? Nie, to jest niemożliwe, to jest niemożliwe. Czy jesteś z tego świata, pytałem. Tak. Kłamie, czy mówi prawdę? To jest pytanie. Dziękuję. Nie kłamiesz? Jak mamy to interpretować? Że mówi prawdę? Dziękuję. To jest niemożliwe. To jest niemożliwe. To jest... Co? Podasz swoje imię? Dziękuję ci za ten kontakt. Możesz podać swoje imię? O, to jest... Wow. Zaraz? Dobrze, jeżeli potrzebujesz energii, poczekamy.
O, i tak już jest. Wow. Wow. Jak? Znasz mnie? Możesz odpowiedzieć, czy mnie znasz? Tak czy nie? Już od... Powiem wam, to jest nienormalne. Głowę daję do góry, zamykam oczy i ta tabliczka, odczułam, że ona fruwa. To jest... Wow. Jakby ona się obkręcała wokół własnej osi. To jest paranormalne. To jest paranormalne. Jak masz na imię? Ktoś próbuje? Jesus. Możesz podać swoje imię? Spotkań? Podajże. Co się dzieje? Co się dzieje znów? E? Czy F? F? Co dalej? Bardzo dziwnie się ten wskaźnik porusza. Nie wiem, znów między dwoma. Nie widzę, musisz konkretniej. Postaraj się. Czemu się jakoś dziwnie porusza? What the hell? Fa? Ale jaka prędkość, ty! To jest coraz pewniejsze. M? Dobra, teraz to ja nadmieniam, tutaj użyłem delikatnie siły. Naprawdę, staram się tutaj bardzo delikatnie to trzymać. Co? Tak? I to. Jezu, to jest coraz bardziej pewniejsze, to jest nienormalne. Co tu się dzieje, ty? Skrzynkę. Czemu? Ja mam dość, to jest nienormalne. Co? To jest coraz silniejsze. Słuchajcie, drodzy widzowie, ja nie byłem przygotowany na takie coś. Niektórzy mogą wierzyć lub nie.
Ja jestem teraz oficjalnie przerażony. Po prostu to jest... What? Kończymy tak samo? W którą stronę ostatnio skręciliśmy? W prawą? Czyli ta z lewą i na goodbye, tak? Co? Z kimkolwiek dzisiaj rozmawiałem, bardzo Tobie dziękuję za ten kontakt. Tak naprawdę pierwszy raz podszedłem do tej próby kontaktu w ten sposób i jestem pełen podziwu, że potraficie się tak przebić i wskazać, wow, jakby ktoś usiadł koło mnie, Jesus! Dziękuję! Dziękuję, kończę to. Chciałem uzyskać odpowiedzi i Ty je mi dałeś. Przeszedłeś na ten świat i nie podążaj za nami. W lewo? Dobra, dawaj. Kończymy tą sesję, odejdź! Żegnamy! Puszczamy. 2, 3. Dobra, drodzy widzowie, już jestem po rozmowie. Jest mi ciężko, mówię to prosto do kamery. A w tym momencie, jak siedziałem tam, nie czuję, że to są teraz moje myśli. Definitywnie czuję teraz opresję jakiejś istoty, jakiegoś ducha. Jest mi ciężko to mówić do kamery i to, co się wydarzyło, to jest... Ja wiem, znajdą się jacyś obalatorzy. Nic mnie to nie interesuje. Ja chcę tym filmem dotrzeć do widowni, która właśnie wierzy w takie zjawiska. I to, co dzisiaj tutaj doświadczyłem, brakuje mi słów. Mówię to szczerze, mówię to prosto do kamery, patrząc wam w oczy. Nie spodziewałem się, że tak gwałtownie ta skazówka zacznie się potem tak, wiecie, jak na filmach. To jest po prostu niepojęte dla mnie. Ja wiem, no to po co szałki, jak... Ja wiem, ale wiecie, jak to jest. Człowiek do końca tak wie, że to niebezpieczne. Już sama próba jest niebezpieczna, nie musi się coś dziać. Ale ta wskazówka latała. Można, gdyby to było w jakiś sposób przeze mnie, wiecie, ustawione, to można było ciągnąć, tu by coś zaczęło latać, oczywiście. Ja bym się w życiu nie odważył takiego czegoś ustawić. W życiu. Nie zastałbym już do końca swoich dni. Zbezcześcić przede wszystkim tego typu kontakt. Nie odważyłbym się zrobić z tego teatr. Tak wam mówię, drodzy widzowie. Więc potraktujcie te słowa poważnie. Że to nie jest... Nie wiem. Słuchajcie, do mnie to nie dociera. Mój mózg po prostu nie przetwarza tego, co tu się wydarzyło. Tyle. Ja pewnie czuję się dziwnie, ale już jak odszedłem z tego pomieszczenia, jest lepiej, ale coś atakuje definitywnie. Przeszło i jeszcze ta energia tutaj pozostaje. I dobrze, że zostało to zakończone. Ja bym to ciągnął dalej. Tabliczka jest już, można powiedzieć, ma już wybitą pieczęć pierwszego kontaktu. I tylko może być używana w takiej konfiguracji jak dzisiaj, właśnie z taką osobą. Tylko używana z tą osobą i słuchajcie, to jest...
Nie wiem, ja na razie kończę już ten materiał. Dla mnie to... Potraktujcie ten odcinek halloweenowy jako takie ostrzeżenie. To tyle, słuchajcie, no co ja mogę wam więcej powiedzieć? Ja dostałem dzisiaj aż ponadto. Na boksie, na SLS-ie. A to sesja? Ja tu jeszcze mówię, tu miało być jeszcze bardziej ciągnięcie tego. Ja nie mam sił już dzisiaj, bo wiem, że to już na mnie wpływa. Taki mój monolog. Jeżeli kogoś zanudziłem, przepraszam, ale mówię to prosto ze swojego wnętrza, to co dzisiaj tu doświadczyłem. To tyle. Dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Oczywiście zapraszam do skomentowania i miejmy nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Trzeba się mieć oczywiście przez pierwsze dni na baczności. Ja muszę po prostu gdzieś tam tą głowę ogarnąć. Ale już mi się humor, bo zaśmiałem się, to już jest dobrze. Oj, gdyby nie te moje poczucie humoru, to chyba bym naprawdę ciężko to zniósł. Dobrze, moi drodzy. To by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek halloweenowy. Mam nadzieję, że wam się podobał. Dla mnie, co jak co, o przekozak. To jest otwarcie nowego rozdziału. I nie mówię, że jeszcze tego nie powtórzę, bo jest to wciągające. Trzymajcie się.